2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Statek jest naprawdę ogromny i można tu narobić kilometrów, przechadzając się choćby korytarzami, w których są wejścia do kajut. Mój licznik kroków przekręca się każdego dnia co najmniej 2-krotnie. No ale cóż, no trening czyni mistrza. Słuchajcie, kajuty sprzątane są codziennie, korytarze odkurzane są codziennie, wszystko jest utrzymywane w po prostu takiej hiperczystości, że każda pani domu mogłaby się nabawić tu kompleksów. Każdego dnia do naszej kajuty dostajemy taką ulotkę, w której jest plan dnia, plan wszystkich aktywności, które danego dnia są na statku organizowane, a także podstawowe informacje o wschodzie, zachodzie słońca, a także o tym, jaki jest następny port. W tych materiałach są także godziny otwarcia restauracji, w których można zjeść coś także po południu. Windy są pomyślane tu naprawdę genialnie. Naciskamy przycisk wybranego piętra, na przykład 8. 8, car G5. I przyjeżdża dedykowana winda. Unikamy tłoku, zamieszania, długiego oczekiwania, no i jeżdżenia po wszystkich piętrach. Super sprawa. Ocean K. Panele dotykowe znajdujące się na statku, na których możemy sprawdzić m.in. gdzie jest nasza kabina, a także jakie są dzienne aktywności organizowane na statku, są także dostępne. Mają taki specjalny przycisk Resize Screen, po którego naciśnięciu obraz zmniejsza się tak, aby osoba, która porusza się na wózku, mogła skorzystać z tego panelu. Warto wspomnieć także o tym, jak statek, którym płyniemy, jest dostosowany do potrzeb osób, które poruszają się na wózku, ale także do tych z innymi niepełnosprawnościami. Trzeba przyznać, że jest tu naprawdę bardzo dobrze i wszystko jest naprawdę świetnie dostosowane i dostępne. Oczywiście nie ma tu żadnych przeszkód w postaci schodów czy jakichś wysokich progów. Schody są, jakże mogłoby ich nie być, ale wszędzie też prowadzą podjazdy i to bardzo wygodne, lub windy, które są bardzo łatwo osiągalne. Wszystkie przyciski do wind, oznaczenia są tak łatwo dostępne, że z poziomu wózka inwalidzkiego bez problemu można z nich skorzystać. A dodatkowo te najważniejsze elementy oznaczone są w języku Braille'a. Chyba najbardziej, jeżeli chodzi o tą dostępność, to zaskoczyła mnie recepcja, która jest tak zmyślnie przemyślana architektonicznie, że wygląda ładnie, a jednocześnie ma obniżony blat, który jest łatwy do osiągnięcia i łatwy do załatwienia swojej sprawy przez osoby albo niskorosłe, albo tak jak ja, które poruszają się na wózku. Do tego wszystkiego gadające windy, które dają dźwięk, a także mówią, która z nich przyjedzie, tak żeby osoba niewidoma mogła wiedzieć, do której z 4 wind wsiąść. Panel dotykowy też jest pomyślany w taki sposób, że mogą z niego skorzystać także osoby niewidome. Robimy podróże. Reszta statku jest absolutnie bardzo dostępna i nie ma tu tak naprawdę żadnych przeszkód. Podjazdy, wypłaszczenia, windy, wszystko jest na najwyższym poziomie, a do tego wszystkiego chyba największym plusem jest obsługa tego statku, ponieważ gdy tylko zobaczą, że mam jakiś problem, że nie mogę sobie poradzić z drzwiami, to w chwileczkę znajduje się ktoś do pomocy, ktoś chętny, uśmiechnięty i zawsze jest w stanie mi pomóc, czy to z nałożeniem sobie posiłku, czy z otwarciem drzwi. Także
Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy statek jest dostępny, to tak, jest bardzo, bardzo dostępny. I tak naprawdę jedynym miejscem w przestrzeniach publicznych niedostępnym dla osób poruszających się na wózkach jest pokład 20, na którym znajduje się boisko do gry w koszykówkę, wejście na kolejkę linową, a także wejście do zjeżdżalni. Te ułatwienia w przestrzeniach publicznych, obsługa i wszystko, co tu się znajduje, czyni statek, przynajmniej MSC Seaside, niezwykle dostępnym i łatwym dla osób, które poruszają się na wózku, a także tych z innymi niepełnosprawnościami. Więc jeśli mielibyście ochotę wybrać się w taki rejs, a poruszacie się na wózku i zastanawiacie się, czy dam sobie radę, to tak, dasz sobie radę. Wejście do basenu to także nie problem. Znajduje się tu specjalny podnośnik, którym osoba z niepełnosprawnościami, która porusza się na wózku i nie może wstać, może dostać się do basenu. Nie jest to problemem, choć moim zdaniem wymaga nieco odwagi. Naszą wycieczkę po statku MSC Seaside kończymy na przedostatnim 19 pokładzie. Nad nami już tylko boisko do gry w koszykówkę. Dotarliśmy na wysokość przeszło 30 metrów nad lustro wody. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał statek, a jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszamy na nasze kolejne filmy. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.